Witam. Jestem w naszej pięknej Polsce. Rower odebrany z serwisu. Rower ma przejechane ponad 500 km. Już co nieco też mogę o tym rowerze powiedzieć. Pierwsze takie ogólne stwierdzenie to, że jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego roweru. Spełnia swoje zadanie, fajnie jeździ po single trackach, fajnie się jeździ po polnych drogach. Tutaj to mi się podoba tu najbardziej właśnie, że rower ma szerokie opony, trzyma się na piasku, nie jest wywrotny jak zwykły rower trekkingowy, bo takim do tej pory jeździłem po lasach, po polnych drogach. Wiadomo, przez 500 km nic się w tym rowerze nie mogło stać i popsuć. To by było chyba raczej coś nienormalnego, gdyby rower tej klasy i za tą cenę się popsuł szybciutko. W serwisie co tam posprawdzali wszystko. Podejrzewam, że roboty żadnej nie mieli tutaj za dużej, oprócz chyba tam jakiś update zrobili, coś mi mówili. Jedyne co tam mogę tak delikatnie się przyczepić, to że łańcuch mi tak nasmarowali, że go lepiej nie dotykać, bo będziecie ze scali nasmarowani, będę musiał go wytrzeć. I cóż, tylko się cieszyć i jeździć jak na razie. Rower ma bardzo fajny zasięg na baterii. Bateria jest niewiele większa od baterii, którą mam w Aventurze, ale podejrzewam, że tutaj jest tak rozwiązane wspomaganie, że jak jadę z góry, to te wspomaganie jest mniejsze, dlatego zasięgi generowane są o wiele wyższe niż w Aventurze. Moment obrotowy bardzo fajnie jeszcze w tym rowerze. Naprawdę no nie ma się do czego na razie przyczepić. A dlaczego kupiłem ten rower? Mimo tego, że mam już jeden rower elektryczny, miałem już wcześniej. A no z tego względu, że zawsze mi się marzyło mieć rower fulla właśnie do jazdy takiej, że tak powiem, terenowej. Ale jak sobie popatrzyłem na ceny tych rowerów, bo chciałem właśnie mieć rower Scotta, nie wiem, tak jakoś mam w łebetynie, że Scotta bym chciał mieć. Tak jak niektórzy chcą mieć Mercedesa czy BMK, no to ja akurat tak miałem, że chcę mieć Scotta. Nie wiem skąd mi się to wzięło, może kiedyś widziałem rower Scotta gdzieś u kogoś i mi się bardzo spodobał. Gdzieś tam to w tej łebetynie się działo zawsze. No i jak stwierdziłem, że mam dać za rower taki zjazdowy, fajny, o fajnych parametrach, jak mam dać więcej niż za tą Aventurę, która mnie wspomaga, to zdecydowałem się dołożyć parę złotych. Może nie takie parę, no ale uważam, że rower, który jest napędzany tylko i wyłącznie twoimi mięśniami, nie powinien kosztować ponad 15 000 złotych. A są też takie rowery bez wspomagania, które kosztują po 40 i ponad 40. To co są w temacie, oni wiedzą lepiej. Tam są może nawet i droższe rowery, ale to moim zdaniem to już jest szaleństwo. Kupując rower za 50 000 jeszcze sam masz pedałować, kurde. Chyba za karę, że dałeś, kurna, sobie wcisnąć taki rower. Owszem, są pasjonaci. Ktoś tam powie, chcesz mieć tańsze hobby, to kup sobie wędkę, jedź na ryby. Ale tak mówią ludzie, którzy się nie znają, ponieważ wędka profesjonalna też potrafi kosztować kupę kasy. To się tak wydaje, że każde hobby, które chcesz tak bardziej profesjonalnie uprawiać, ono kosztuje. Możesz kupić tańszą wędkę, ona też spełni swoje zadanie, ale jak chcesz już tam na jakiś wyższy poziom wejść, oczywiście nie wiem jak to jest w wędkarstwie, to może ktoś się tam wypowie, bo mi się wydaje, że to tak samo jest jak z zegarkiem, tak? Zegarek za 20 zł pokazuje ten sam czas, co zegarek za 20 000 złotych. Bo rowerów też by można było to odnieść, ale już mówię właśnie, jak rower ma kosztować 20 000, jeszcze ja mam sam na nim pedałować, to troszkę dla mnie
Dla mnie to jest trochę bez sensu. Dla ludzi, którzy w tym siedzą, którzy się tym pasjonują, to może i ma sens, bo ja zawsze powtarzam, że pieniądze wydane na hobby nie są pieniędzmi straconymi. A w życiu trzeba mieć jakieś hobby, jakieś marzenia, a nie przychodzić do domu i siedzieć tylko dupą na kanapie i nic nie robić, tak? Ja teraz jestem właśnie u moich przyjaciół w Kujawsko-Pomorskim na pięknym ranczu i zamiast tam siedzieć sobie i biesiadować, to sobie wyskoczyłem na 3-4 godziny sobie pojeździć. A biesiadować jeszcze zdążymy. Ci, którzy oglądają mój kanał, to wiedzą, że już trochę mam doświadczenia na rowerach elektrycznych różnych, nawet z tych wyższych półek, bo moi znajomi mają takie rowery i byli na tyle uprzejmi, że mogłem sobie te rowery pożyczyć się przejechać nimi. I muszę powiedzieć, że przy tych rowerach z wyższej półki to już jest czy kupić Treka, czy kupić Cube'a, czy kupić tego Scotta, czy jeszcze inny jakiś rower z wyższej półki, to uważam, że to już jest wasze widzimisię, musi wam się rower podobać. Mi na przykład rama w tym rowerze się bardzo podoba, ponieważ jest unikalna, wygląda inaczej niż w większości fullach. I na przykład ta rama jest moim zdaniem piękna. Jeszcze ten kolor roweru jest taki, że jak w tym serwisie chłopaki wzięli przy sprawdzaniu roweru, zdjęli mi taką małą torbę podsiodłową i ją tam zostawili. I jak zadzwoniłem, powiedziałem jaki rower, od razu każdy wiedział, o co chodzi, który to rower był, bo kurde nie wiem, jeden taki tylko oni mieli u siebie na stanie w sklepie, ja kupiłem akurat. Więc rower mi się bardzo podoba, dlatego go kupiłem. Jeździłem Trekiem, Cube'em i Scottem Strike'iem. Wszystkie rowery bardzo podobne, generalnie mają ten sam silnik. W tym jedynie jest trochę inne oprogramowanie, nowsze. To muszę powiedzieć, że to wszystko jest to samo. Więc jeśli kupujecie taki rower, to już kurde, możecie się kierować tym, jakiej firmy przerzutkę chcecie, z jakiej półki ta przerzutka ma być, cenowe i tyle. Wszystko brudno smaru. Mi się wydaje, że tak powinno to być troszeczkę mi posmarowane. No, przyjadę do domu, będę miał co robić. Będę czyścił.